Sandra, dzisiaj wcielimy się w rolę detektywów i spróbujemy rozwiązać sprawę samoistnie rozsypujących się planów produkcyjnych. I pewnie znasz to doskonale. Plan produkcyjny w poniedziałek wygląda jeszcze jak dzieło sztuki, kolorowy wykres Ganta, zielone słupki, wszystko wygląda pięknie, a w środę zostaje z niego już tylko wspomnienie. Ja nie wiem, czy potrzebujemy kilku dni na to. To się czasami dzieje w ciągu kilku godzin. Klienci dzwonią z pretensjami, gdzie jest nasze zamówienie. Produkcja biega i gasi pożary, a kierownik produkcji przychodzi do ciebie z pretensjami, czemu ten plan produkcji wygląda tak, a nie inaczej. To rzeczywistość bardzo wielu firm produkcyjnych. I często mam wrażenie, że zrzucane jest to na trudną sytuację rynkową. Albo być może specyfikę tej konkretnej firmy. Złośliwość rzeczy martwych. Mam natomiast wrażenie, że winowajców da się dość dobrze określić. Jest ich przynajmniej 5 i spróbujmy dzisiaj się nad tymi cichymi zabójcami planów produkcyjnych pochylić. I może od razu zaproponować rozwiązania. Cześć, ja nazywam się Jacek Kwek, a razem ze mną Sandra Niedźwiedź? na co dzień w Soldis pomagamy menedżerom produkcji, by wdrażanie rozwiązań Smart Manufacturing było rzeczywiście smart. To co, zaczynamy. Jeden z pierwszych cichych zabójców planów produkcyjnych, który mi przychodzi do głowy, to ciągła walka z chaosem z zewnątrz. Takim pierwszym problemem, myślę, który może tutaj się pojawić, jest walka z dostawcami. Godzina 9 rano, masz gotowy plan produkcyjny, wszystko wygląda pięknie i kolorowo, po czym dzwoni do ciebie dostawca i mówi, że dostawa się opóźni. Albo dostawa przyjeżdża, natomiast jej jakość co najmniej budzi wątpliwości, ilość jest nietrafiona i nie da się z tego nic wyprodukować. Czy jesteś w stanie jakieś tutaj narzędzia dać nam w rękę, które są w stanie tego typu problemy przezwyciężyć? Ja myślę, że mamy tutaj kilka takich systemów, które potrafią może nie tyle co rozwiązać, ale w odpowiednim momencie poinformować nas, że te dostawy się opóźnią, że będziemy mieli, że musimy poszukać sobie co najmniej alternatywnego źródła materiału i przede wszystkim to jest system ERP, w którym mamy informacje o tym, jaki jest obecny stan magazynowy i czy jesteśmy jeszcze w stanie cokolwiek zrobić, czy jesteśmy w stanie chociaż zacząć takie produkcje konkretnych materiałów, czy jesteśmy w stanie zacząć produkcję któregoś z zleceń. Dodatkowo systemy CRM z funkcją EDI, Aha. które pozwalają na bezpośrednią komunikację między dostawcą a nami, tak, żeby informacje o ewentualnych opóźnieniach docierały do nas na czas, dzięki czemu planista jest w stanie zawczasu zareagować i zmienić lub dostosować plan produkcyjny. Okej. To jeszcze inna hipotetyczna, a być może nie koniecznie aż taka hipotetyczna sytuacja. Dzwoni klient VIP i prosi o zmianę zakresu zamówienia. Ilościową, jakościową, albo całkowicie zmienia zamówienie, a twój handlowiec, chcąc być bohaterem, zgadza się na to. Nie dość, że się zgadza, to jeszcze obiecuje termin, który nie jest do utrzymania w danym momencie, kompletnie demolując plan produkcyjny. Co by oznaczało, że ten handlowiec w ogóle nie ma wglądu w takie systemy, nie jest świadomy tego, czy jesteśmy w stanie produkcję tego konkretnego produktu wcisnąć w aktualny harmonogram. No tutaj też opierałabym się na systemie ERP, gdzie te informacje o ERP lub też MRP, gdzie te informacje o aktualnych stanach są kontrolowane i pokazywane na bieżąco. Dodatkowo, jeżeli już handlowiec stwierdzi, że jesteśmy w stanie wcisnąć
to dane zlecenie w aktualnej produkcji, no to systemy APS są nam w stanie zapewnić automatyczne przeplanowanie harmonogramu. Może nie tyle, co bez udziału ludzkiego, ale na pewno z mniejszymi problemami. Planista nie musi zastanawiać się dokładnie, co gdzie przesunąć, bo systemy robią to automatycznie i są w stanie zoptymalizować jakoś kolejność tych działań, kolejność produkcji. To mam jeszcze taką wrzutkę, bo powiedziałaś słowo APS, słowo klucz. Klient dzwoni, zmienia specyfikację zamówienia albo całkowicie anuluje zlecenie, które aktualnie jest na produkcji. Mamy praktycznie połowę palety na produkcji, a klient mówi, że nie, tego zamówienia jednak nie będziemy robili, Albo anulujemy zamiast całkowicie. niebieskich części produkujemy części zielone. Dokładnie. Co w takiej Tak sytuacji? też się zdarza. No i tutaj z pomocą może przyjść nam system CRM, który analizuje dane historyczne zamówień, zleceń, dane historyczne klienta i na tej podstawie jest w stanie przewidzieć tą zmienność, może nie całkowicie na nią zareagować, ale na pewno pozwoli nam zoptymalizować ostatecznie te działania, tak żeby w momencie zmiany zlecenia udało się szybko dzięki APS-owi na przykład wrzucić jakieś inne zlecenie. W momencie anulowania dokładnie to samo, przeplanować produkcję na bieżąco w czasie rzeczywistym. Okej. To tyle, jeżeli chodzi o chaos, który nas dotyka z zewnątrz. Mam jeszcze jeden ciekawy problem. Problem drugi na naszej liście. Cichy zabójca, który kryje się pod hasłem planujesz w ciemno. To coś, co sprawia, że daje ci fałszywe poczucie kontroli, gdy tak naprawdę działasz całkowicie po omacku. I co mam na myśli? Planista siedzi w swoim biurze, układa plan produkcyjny, wszystko wygląda wspaniale, wie, że maszyna, nasza wtryskarka jest do końca tygodnia wolna i spokojnie może ułożyć dla niej kolejkę zleceń produkcyjnych, natomiast nie wie, że aktualnie na tej wtryskarce prowadzone są prace utrzymania ruchu, które będą trwały do końca tygodnia, dlatego że 10 minut temu ta maszyna uległa uszkodzeniu, bo operator czegoś przeoczył najnormalniej w świecie. Co byś zaproponowała w takiej sytuacji? Myślę, że tutaj bardzo pomocnym okaże się system MES, który na bieżąco monitoruje stan aktualny produkcji maszyn na hali i jest w stanie przekazać automatycznie, czy przekazać aktualne informacje planiście o tym, jaka jest aktualna sytuacja, czy maszyna aktualnie stoi, bo ma jakąś nieplanowany przestój spowodowany awarią, czy te maszyny są akurat w konserwacji. Jesteśmy w stanie na podstawie danych historycznych przewidzieć, jak długo ewentualnie naprawa będzie trwać, lub też przewidzieć, kiedy powinna nastąpić konserwacja takiej maszyny. Mhm. Podążę ścieżką danych historycznych, bo mam wrażenie, że tutaj jesteśmy w stanie ten temat troszkę rozwinąć i mam tutaj na myśli nierealne dane, w oparciu o które to planowanie produkcji się odbywa. Bardzo często jest tak, że planista działa w oparciu z jednej strony o dane historyczne, które pochodzą sprzed 5 lat, z drugiej strony o czasy operacyjne, które ktoś określił na oko w momencie, kiedy system informatyczny był wdrażany, bądź informacje na temat czasów przezbrojeń pochodzą od utrzymania ruchu, które też były określone w pewien sposób Na oko. z szablonu. No i ten system planistyczny kłamie, bo jest nakarmiony kłamstwami najnormalniej w świecie. Ale tutaj nam ciągle brakuje tych danych podstawowych, realnych danych podstawowych, czyli też możemy powiedzieć, że część takiego planowania odbywa się od samego źródła na kartce. I tutaj
brakuje też tej integracji pomiędzy systemami, między tym systemem MES, a między systemem ERP. Mm, Zwyczajnie brakuje nam danych, brakuje nam realnych danych, na podstawie których możemy w rzeczywisty sposób określić nasze możliwości. No, przez co, tak jak mówisz, tutaj, no to planowanie na oko. Mhm. Dorzucę do tego jeszcze jedną cegiełkę, a ta cegiełka nazywa się fikcyjne stany magazynowe. Patrzysz do systemu, do twojego systemu planistycznego i widzisz, że masz jeszcze 100 sztuk jakiegoś ważnego komponentu, który powinien zostać wykorzystany w twoim zleceniu produkcyjnym, gdy w rzeczywistości na produkcji aktualnie koledzy prowadzą zlecenia prototypowe, używając dokładnie tych komponentów, które ty chciałaś zaplanować w zleceniu produkcyjnym. Co w takiej sytuacji? Jak żyć? Jak żyć? No to tutaj może system magazynowy, system CMMS będzie pomocny, gdzie możemy prowadzić kontrolę tych materiałów, stanów materiałowych. Tak naprawdę jest to samo, o czym mówiłam wcześniej, gromadzenie danych i wtedy nie nawigujemy tego planu we mgle, ale mamy taki cyfrowy radar po całej produkcji, czy to dotyczący stanów magazynowych, czy dotyczący aktualnej sytuacji na produkcji. Na podstawie tych danych jesteśmy w stanie realnie określić, co jest w danym momencie możliwe i jakie zlecenia mogą być zaplanowane. Są to zwyczajnie świadome, oparte na faktach decyzje, a nie, tak jak już wspominaliśmy, planowanie na oko. Okej. Myślę, że to dość dobrze podsumowuje obszar planowania z zamkniętymi oczami. Mam jeszcze jeden poważny problem, który przychodzi mi tutaj do głowy i mam na myśli tutaj sytuację, w której twój plan produkcyjny jest nieaktualny w momencie, gdy trafia na produkcję. Co mam na myśli? Cały piątek poświęciłaś na ułożenie perfekcyjnego planu produkcyjnego. W poniedziałek rano drukujesz twoje zlecenia produkcyjne, idziesz na produkcję, rozdajesz zlecenia brygadzistom. O godzinie 9 wszyscy już stoją przy maszynach, są gotowi do pracy. Godzina 9:01 dzwoni twój dostawca i mówi: szefowo, niestety ten materiał dzisiaj nie dojedzie, najprędzej jutro. I w tym momencie ten twój piękny, świetny plan produkcyjny, który tak pielęgnowałaś cały ubiegły tydzień, jest warty tyle, co makulatura. Tak? On już jest nieaktualny. No to jest przede wszystkim problem papierowej dokumentacji. Musimy być tego świadomi, że to, co jest wydrukowane, to za chwilę może stać się totalnie nieaktualne. Z tego względu tutaj pomocą znowu będzie system MES, gdzie dane wprowadzane są w czasie rzeczywistym i od razu przekazywane, czy to na terminale operatorów, czy przekazywane są do systemu ERP, czy też jeżeli mamy zintegrowany taki system z systemem APS, no to od razu planista widzi, że brakuje materiału, bo dostawca nie dostarczył. Czy też któraś z maszyn nie może być wykorzystana, bo awaria. Dodatkowo, jeżeli pójdźmy teraz troszeczkę w kierunku zasobów ludzkich, też jeżeli mamy już informację, że ktoś się nie zalogował na maszynę, że ten operator dzisiaj jest akurat nieobecny, wiemy od razu o tym tu i teraz, a nie za 2 godziny, kiedy już będzie za późno. Spróbujmy z tej hipotetycznej sytuacji zrobić prawdziwą. Załóżmy, że to jest prawda, że ten dostawca nie dostarczył ci komponentów i ta makulatura właśnie krąży po produkcji. Koledzy oczywiście próbują dowieść rezultat, ale co ty robisz w tym czasie? Przeplanowujesz, czy No, koledzy próbują dowieść, no tylko że jeżeli nie mamy materiałów, jeżeli nie mamy ludzi w ogóle do tego, żeby obsługiwać taką maszynę, to się może nie tyle nie uda, ale zwyczajnie efekty będą
gorsze, e, długość takiego zlecenia będzie i tak dłuższa, a no co i tak będzie skutkować opóźnieniami lub też niską jakością produktu. Więc i tak rozwiązanie będzie i tak przeplanowanie, a tutaj znowu, żeby ułatwić sobie pracę, żeby nie robić tego całkowicie manualnie, no to wracamy do tego systemu APS. Do czego zmierzam? To ręczne przeplanowanie prawdopodobnie potrwa 2 godziny. Być może jak będziesz miała pamięć z ubiegłego tygodnia, to 1,5 godziny, a w efekcie finalnym ten plan, który przygotujesz, prawdopodobnie znowu nie będzie się pokrywał z rzeczywistością. To jest ta pułapka, o której mówię, że rzucając się w wir przeplanowania, nadal nie masz informacji na temat tego, co rzeczywiście się aktualnie dzieje na produkcji. No tak, a takie systemy, które robią to za nas automatycznie, na pewno minimalizują czas takiego przystoju, no i utrzymują tą całą produkcję w ryzach. Nie ma sytuacji, w której nagle pracownicy są albo przeciążeni pracą, bo muszą zastąpić na szybko operatora, którego nie ma, albo też minimalizują przestoje. Kolejnym problemem, który obserwujemy, jest niewykorzystywanie pełnego potencjału maszyn. Mówię tutaj o pojęciu ukrytej fabryki. To dość często pojawia się w tematach związanych ze wsparciem produkcji. I co to oznacza? Jest to problem, który jest dość podstępny, bo tutaj nie mamy do czynienia z pożarem, który trzeba na co dzień gasić, tylko z sytuacją, w której dzień po dniu, jeżeli nie wykorzystujemy pełnego potencjału naszych maszyn, tracimy pieniądze i nawet o tym nie wiemy najnormalniej w świecie. No tak, bo maszyny, nawet jeżeli mają jakieś problemy, często to są mikroprzestoje, których człowiek nie jest w stanie zauważyć ludzkim okiem. Więc potrzebujemy tutaj jakiegoś konkretnego systemu, konkretnego wskaźnika, który będzie nam o tym mówił. I Daj mi jedną rzecz jeszcze nadmienić. Tworząc plan produkcyjny, planujesz na 100%. Przynajmniej tak ci się wydaje. W rzeczywistości maszyny pracują na 60%. Resztę zjadają wspomniane przez ciebie mikroprzestoje, praca z obniżoną wydajnością, ze zbyt niską efektywnością, jakość, która również jest obniżona z powodu tych awarii, które się pojawiają. To wszystko tylko i wyłącznie napędza straty, które widoczne są dopiero po bardzo długim czasie, na koniec kwartału, na koniec roku. Tego nie widzimy od razu w pierwszym momencie. z opóźnieniem na pewno, a mając systemy, które są w stanie identyfikować takie problemy na bieżąco, e, jesteśmy w stanie temu zapobiec lub też nawet poprawić jakość, dostępność czy wydajność takiej maszyny. I tutaj najlepiej sprawdziłby się system MES z modułem mierzenia OII, który jest w stanie pokazać nam, co dzieje się nie tak z tymi 3 kluczowymi wartościami, dzięki czemu możemy w miarę szybko zareagować na któryś z pojawiających się problemów. Okej. Przejdźmy do ostatniego cichego zabójcy, który tak naprawdę dotyka całej organizacji. I tutaj mam na myśli planowanie w oparciu o prognozy, które są nierealne. Bardzo często dział handlowy planuje sprzedaż w oparciu o dane z sufitu, o ambitne cele, które sobie stawiają. Oczywiście trzeba sobie takie ambitne cele stawiać, natomiast bardzo często zdarza się, że planują w oparciu o zbyt ambitne cele. Dział zakupów kupuje surowce, kupuje komponenty pod tak ułożony plan sprzedaży. Ty tworzysz plan produkcji w oparciu o te nierealne stany magazynowe, nierealne forecasty sprzedażowe. Utrzymanie ruchu serwisuje maszyny, a gdy przychodzi zderzenie z rzeczywistością, okazuje się, że klient potrzebuje tego towaru mniej, albo w najgorszym wypadku potrzebuje zupełnie innego towaru niż ten, który wstępnie prognozowaliście. Masz
klientów, masz gotówkę zamrożoną w surowcach i komponentach, które nie są potrzebne i bardzo dużo czasu poświęconego na działania, które w najbliższej przyszłości okazuje się, że są w ogóle niepotrzebne. Czyli mówisz tutaj o takich tradycyjnych prognozach, które opierają się na intuicji i na subiektywnych ocenach. Co może doprowadzić do dwóch skrajności: albo nadprodukcji, albo do tego, że będziemy mieć tych surowców za mało, niedoborów po prostu. E, Na ten problem możemy zaradzić zintegrowanym ogólnie środowiskiem, gdzie dane są przetwarzane powiedzmy, że na bieżąco, czy tam z lekkim opóźnieniem. Mówię tutaj o dashboardach, mówię o systemach BI, które na podstawie tej ogromnej ilości danych pozbieranych z całej fabryki są w stanie wychwycić ewentualną sezonowość produktów, trudności sprzedażowe, czy też jakieś dodatkowe zewnętrzne czynniki, a na ich podstawie zoptymalizować prognozy dalszej sprzedaży, dalszej produkcji. Dodatkowo sztuczna inteligencja wykrywa dodatkowe wzorce i korelacje, dzięki czemu jest jeszcze bardziej w stanie zoptymalizować te nasze prognozy przyszłościowe czy sprzedażowe, produkcyjne. I dzięki już samym tym systemom jesteśmy w stanie bardziej precyzyjnie i wiarygodnie ocenić to, co powinno się wydarzyć. Świetnie. Gdybyśmy mieli to teraz krótko i zwięźle podsumować, to plany produkcyjne sypią się przynajmniej z 5 Z 5 powodów. powodów. Mamy zewnętrzny chaos, mamy planowanie w ciemno, mamy Nieaktualne plany, które przygotowywane są na papierku. czyli papierologia tak naprawdę, mamy ukryty potencjał fabryki, którego nie wykorzystujemy. No i niedokładne prognozy, które opierają się na intuicji i na subiektywnych ocenach. I ja proponuję każdemu szefowi produkcji, każdemu planiście takie zadanie domowe. Weź sobie notatnik, w tym notatniku wypisz te 5 problemów i przy kolejnym pożarze, który będziesz gasić, zaznacz, który z tych problemów rzeczywiście był powodem tego pożaru. Ja myślę, że po tygodniu, po góra 2 tygodniach będzie z tego niezły biznesplan, niezła checklista i pewien kierunek, w którym następne działania korygujące, następne być może optymalizacje powinny iść. Niech to będzie takie zadanie Takie domowe. zadanie domowe dla wszystkich zainteresowanych.